Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak zbijam półkę nad telewizorem. Po lewej i po prawej stronie telewizora są regały, które są wysokie na 237 cm i nad telewizorem była taka pustka, którą postanowiłem wypełnić półką. Po wykonaniu wstępnego szkicu przygotowałem listę zakupową i zamówiłem części do złożenia tej półki. Żeby dobrać kolorystycznie materiał, z którego wykonana zostanie półka, zabrałem jedną półkę z regału i dopasowałem u sprzedawcy. Materiał będzie przycięty na odpowiednie wymiary i oklejony w miejscu, w którym ta okleina będzie widoczna. Grubość płyty to 25 mm. Jeśli chodzi o tą półkę, no to zależy mi na tym, żeby nie było widać śrub montażowych. Będę chciał całą półkę wykonać metodą kołkowania na kleju. Tylną część półki niewidoczną będę chciał wzmocnić metalowymi elementami. Przed przystąpieniem do wiercenia otworów wydrukowałem sobie szablon do wiercenia na drukarce 3D. Jest to ten żółty element. Bazą dla mnie jest tylna część półki, czyli zależy mi na tym, żeby otwory od tylnej części były mniej więcej w tym samym miejscu. Na samym początku położyłem górną i dolną płytę koło siebie, ustawiłem je równo i wyznaczyłem oś poprzeczek, które będą zamontowane za pomocą kołków. Narysowałem linię przez obie części górną i dolną i używając szablonu wyznaczyłem punkty, gdzie będę nawiercał otwory. Zastosowałem dość duże kołki, mają one średnicę 10 mm i długość 50 mm. Żeby nie wykonać zbyt głębokiego otworu i zniszczyć tą widoczną część płyty wiórowej, na wiertle zamocowałem taką tulejkę dystansową, która zapewni mi to, że każdy otwór będzie na tą samą głębokość. Głębokość ustawiłem na 18 mm. Przed składaniem tych mebli przeprowadziłem sobie taki test. Nawierciłem otwór, w tym przypadku 8 mm, 9 i 10 i sprawdziłem, jak te kołki po zamocowaniu na kleju się trzymają. No i jak się łatwo domyślić, no to najbardziej stabilnie był zamontowany ten kołek, który był na wcisk, czyli tu miałem kołek 8 mm i otwór 8 mm i on trzymał najbardziej. Kołek zamontowany w tych otworach większych można było wyłamać. W płycie poprzecznej będę wykonywał otwory o średnicy 11 mm. Chodzi o to, żeby był lekki luz, ponieważ nie jestem w stanie wykonać tak dokładnie otworów, jak robiłbym to na maszynie. Dlatego wykonuję większy otwór, ale ten kołek w tym elemencie poprzecznym będzie wpuszczony głębiej, na około 32 mm. Żeby wszystko dało się złożyć, trzeba wykonać też otwory prostopadle do płaszczyzny. Dlatego do wiercenia użyłem takiego specjalnego uchwytu. Recenzję tego uchwytu możecie znaleźć na moim kanale. Po wykonaniu otworów oczyściłem otwory z trocin i przystąpiłem do montażu kołków. Ja do montażu tych kołków użyłem kleju poliuretanowego, odpornego na wodę. Napiszcie w komentarzu, jaki klej byłby lepszy w takiej sytuacji. Następnie napełniłem klejem poprzeczki i zamontowałem na dolnej części półki. Po zamontowaniu wszystkich poprzeczek nałożyłem klej w górne otwory na poprzeczkach i zamontowałem górną część półki. Nadmiar kleju usunąłem za pomocą ręczników papierowych. Jeżeli tego teraz nie zrobicie, no to później jak zaschnie, bardzo trudno jest go wyczyścić. Ustawiłem półkę przy pomocy kątownika tak, żeby w każdym narożniku był kąt prosty. Ścisnąłem ściskami w miejscu każdej poprzeczki i poczekałem jeden dzień na wyschnięcie kleju. Następnego dnia na tylnej części półki przykręciłem kątowniki z blachy i teowniki. Tymi elementami chciałem wzmocnić dodatkowo połączenie tych wszystkich elementów ze sobą. Na bokach półki zamontowałem takie szerokie blachy. Chodzi o to, że na samym początku tą półkę założę i na tych blachach będzie wisieć na jednym i na drugim regale. Od razu przykręcam tą półkę do regałów. Chodzi o to, żeby podczas montażu do ściany ta półka nie przesuwała się względem regałów i nie miała możliwości, że spadnie. Do ściany została zamontowana
zamontowana za pomocą kołków rozporowych i takich specjalnych wieszaków, które są regulowane. Nie zawsze da się otwór wywiercić w miejscu, w którym chcemy, a tutaj wywiercając otwór mamy możliwość jeszcze regulacji góra-dół, ponieważ ta półka ma rozpiętość 2,60 m i na pewno na środku by się ugięła. Dlatego podparłem ją na środku i dopiero dokręciłem do ściany. Półka jest solidnie zamontowana do ściany. Teraz pytanie do Was, jak myślicie, czy te 3 kołki na jedną poprzeczkę są w stanie utrzymać jakieś cięższe ciężary, które są położone na półce? To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!